Słuchajcie, jest problem. Nie mogę już patrzeć, jak wszyscy rozciągacie uszy spiralami. Dlaczego tak robicie? Najwidoczniej nie wiecie tego, że źle rozciągnięte ucho nie wróci już do swojego normalnego kształtu. Nieodpowiednie narzędzia, nieodpowiednie rozpychacze to jest tylko krzywda dla waszego biednego ucha. Obejrzyjcie dzisiejszy odcinek Spirala kontra Taper i dowiedzcie się więcej o rozciąganiu uszu. Spirale nie są dobre do rozciągania. Najczęstszym efektem ich używania są słoneczka. Zdecydowanie lepsze są tapery. One są w przeciwieństwie do spiralek okrągłe. Pokażę Wam to, rozcinając spirale na pół. Na pierwszy rzut oka to nie jest zauważalne, ale zobaczcie, co będzie, jak zmierzę spirale po rozcięciu. Jak sami widzicie, różnice w pomiarach są duże, a to oznacza, że spirala nie jest idealnie okrągła. Nie jest to konieczne. Na pewno ucho bez ozdoby lepiej oddycha. Tak czy inaczej musimy się liczyć z tym, że po nocy średnica tego kanału na pewno się trochę zmniejszy. Ale przechodząc ponownie przez etap rozciągania, poprawiamy trochę plastyczność, uelastycznienie tego ucha. Spirale są wygodniejsze na noc. Ze względu na swój zawinięty kształt nie będą się wbijały w szyję, okolice ucha. Więc jeżeli rozciągnęliście sobie ucho taperem 4, załóżcie na noc spiralkę 4 mm. Wygodniej będzie się Wam spało. O wygodzie noszenia spirali i rozpychaczy dodatkowo decyduje materiał, z jakiego są one po prostu wykonane. Spiralki silikonowe, mimo iż są elastyczne, z większym oporem wchodzą do naszego ucha, co może powodować podrażnienia. Modelina czy drewno również nadają się bardziej jako ozdoby do noszenia w uchu niż jako rozpychacze, ponieważ w czasie produkcji bardzo trudno jest uzyskać idealnie okrągły kształt. Akryl jest bardzo dobrym materiałem do produkcji rozpychaczy. Można uzyskać bardzo przyzwoitą gładkość produktu. Dodatkowo w jednym rozmiarze mogą występować różne długości. Ponadto rozpychacze akrylowe występują w wielu kolorystycznych wzorach. Według mnie najfajniejsze są rozpychacze stalowe. Są najbardziej gładkie, a co za tym idzie, pełny komfort w trakcie rozciągania. A co zrobić, jeżeli chcemy rozciągnąć ucho z 6 do 8 mm? Ciężko jest znaleźć rozpychacz, który ma 7 mm. I tu na ratunek przychodzi taśma PTFE. Pokażę Wam, jak jej użyć. Taśma teflonowa jest nieszkodliwa dla ucha. Najlepiej jest ją nawijać tak, aby warstwy dotykały jedna drugiej, a nie nachodziły na siebie. Jak widzicie, czasem ciężko jest to uzyskać. Jeżeli mimo wszystko warstwa najdzie Wam na warstwę, zawsze można rozpychacz na sam koniec rozwałkować na gładkiej powierzchni, czy to lusterku, czy blacie stołu. Taśma teflonowa jest materiałem uszczelniającym. Możecie ją kupić w każdym sklepie z artykułami budowlanymi lub w każdym sklepie hydraulicznym. Fantastycznie sprawdza się przy zwiększaniu objętości rozpychacza. Niestety same rozpychacze to nie wszystko. Musicie pamiętać jeszcze o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim ukrwienie ucha. Dlatego warto przed samym rozciąganiem dobrze ucho rozmasować. To poprawia jego elastyczność i ukrwienie. Kolejną rzeczą jest odpowiednie nawilżenie i ucha, i rozpychacza. Możecie wykorzystać do tego chociażby oliwkę dla dzieci, rozgnieść kapsułkę witaminy A plus E albo użyć na przykład zwykłego kremu nawilżającego. Pamiętajcie, nic tłustego. Bardzo istotną rzeczą jest też tempo rozciągania. 1 mm na miesiąc albo nawet na 1,5, a Wasze ucho Wam podziękuje. Myślę, że wiecie już wystarczająco dużo o rozciąganiu uszu. W następnym odcinku dowiecie się czegoś na temat samych tuneli. Pamiętajcie, subskrybujcie nas, lajkujcie i polecajcie innym.